Witam. Dzisiaj Parker VS, jak było widać, w jakich latach produkowany był. VS, skrót niektóre źródła rozszyfrowują jako Vacuumatic Successor, czyli następca Vacuumatica, co troszkę przypomina i Vacuumatica, i Parkera 51. Skówka tutaj w tym wypadku pozłacana z klipsem troszkę innym, nietypową strzałką, a z góry taki szary jewel odpowiadający kolorowi korpusu. Tutaj mamy otwór odpowietrzający chyba. No i stalówka i taki bardzo dobrze zachowany grawerunek i numeracja, która informuje ze 1947 roku to pióro, i rzadkość w pierwszym roku tylko były produkowane takie oto przeźroczyste spływaki. I pióro zamyka się na zatrzask, czyli to już jest patent modelu 51, który różni się od tego właściwie tym, że nie ma ukrytej stalówki, tylko taką tradycyjną. System napełniania to baton filler, taki troszkę zmodyfikowany, współcześniony, a ten pierścień tutaj właściwie pod palcami niewyczuwalny i można trzymać gdzie się komu zamarzy, a oczywiście skówka z tyłu zakłada się bez najmniejszego problemu. Jeszcze chciałem pokazać kilka modeli, których identyczny klips jest i był w parkerowskich piórach produkowany przez te wcześniejsze lata. A tutaj jeszcze porównanie, jak owo pióro wygląda z Parkerem 51 w jakby zestawieniu, i tutaj widać ewidentnie, czym się różni. Natomiast to jest lista części parkerowskich, gdzie tutaj mamy model za $8.45, który ma lustraloid skówkę, taką zwykłą, a tu za $10 była skówka właśnie pozłacana, i tutaj widzimy części składowe wszystkie tego modelu. Tradycyjne porównanie DuWalt Centennial Sonnet Lamel Stary Pelikan 140. Widać, że to dość duże pióro, takie mniej więcej długości duofolda, 14 cm z założoną skówką, bez skówki 13 cm długości, a średnica sekcji to 11 mm, a korpusu 12 mm. Pióro w całości waży 18 gramów. Czas na próbkę pisma, a tutaj tylko zamoczyłem, bo już nie pamiętam, czy tam w środku wymieniałem woreczek do nabierania atramentu, i tu złota stalówka jest taka, powiedziałbym, średnio flexowa albo niewiele. Akurat to jest taka dość twarda stalówka. Troszkę tam po dociśnięciu udaje się linię pogrubić, ale nieznacznie. Przepływ atramentu dość dobry, żadnych problemów tutaj nie ma z przerywaniem. I jeszcze raz zbliżenie na ów przeźroczysty spływak, tym razem już, tak powiem, zabrudzony atramentem. Model produkowany był przez bardzo krótki okres, potem pojawiły się inne, natomiast ja uważam, że jest to bardzo dobre pióro, świetnie pisze, podoba mi się jego estetyka i projekt, w którym wykorzystano troszkę z Vacuumatica, a trochę z Parkera 51. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.